Dzień dobry, dzisiaj w końcu temat najlepszego auta na świecie, czyli E36. Zdawałoby się, że ten samochód, przynajmniej ten mój konkretny, jest w miarę kompletny poza swapem. Można by było po prostu odświeżyć lakier, parę detali poprawić i nic więcej nie zmieniać. Auto w takim setupie jeździ na największe te eventy w Polsce. Nic bardziej mylnego, bo dzisiaj pokażę Wam parę detali, które zmienię wewnątrz samochodu, które według mnie diametralnie odmieniają charakter samochodu. Zapraszam do oglądania dalej. Ci, co mnie śledzą na moich social mediach, czyli na Facebooku, na Instagramie, no i na TikToku, chociaż na TikToku się nie pojawiło nic o tym, to już wiedzą, że w środku wylądował pewien zestaw. I to nie jest byle jaki zestaw. Rozjaśniam trochę, bo kupiłem lampkę, żeby było wszystko widać. Zestaw karbonów, czyli karbonowa konsola środkowa, karbonowa popielniczka jedna, karbonowa popielniczka druga, no i karbonowa. No a nie. Tu nic z tych rzeczy nie ma. Ściemnię sobie lampeczkę. Nie pojawiła się nam karbonowa listewka. A czemu się nie pojawiła? No nie pojawiła się dlatego, że jestem debilem i mam schowek przedliftowy. W przedliftowym schowku ta listewka jest zintegrowana z kratką nawiewu, więc musiałem kupić schowek poliftowy. I teraz pewnie się pojawi taka myśl, no kurde, ile to kupić schowek? Weź na OLX-a, weź na Allegro, weź na sprzedajemy.pl, weź na Facebook Marketplace'a, zamówić, odebrać i włożyć. No otóż nie w tym przypadku. Nie w przypadku moim, gdzie skupiłem się głównie na E24, na tym samochodzie. To E36 trochę pominąłem w tym sezonie. Ja jeździłem nią na eventy i jak wspomniałem wcześniej, na topowe polskie eventy się dostała na szczęście. I ją trochę pominąłem. Cieszyłem się po prostu samochodem w tej formie, jaki jest. A według mnie jest w całkiem fajnej formie. Jednakże jeśli doprowadzę E24 do stanu takiego, jaki chcę, to bardzo prawdopodobnym jest to, że E36 też przejdzie taki generalny remont. Zrobiłem po prostu rocznik 2026-2027. Zobaczymy, jak czas i pieniądze pozwolą. Ale trochę zbiegłem z kursu. O co chodzi? No otóż nie kupowałem tego schowka. Jeździłem tak z tym schowkiem przedliftowym. No i trafiła się okazja. No i schowek jest. Już Wam go pokazuję. Słuchajcie, to jest nic szczególnego, tak? Zwykły schowek przedliftowy, poliftowy, przepraszam. Tylko że on jest naprawdę w super stanie. Jedyną taką wadą, jaką on ma, to tu jest taka lekko wgniotka, której praktycznie nie widać, ale jest to schowek niezwisający. On jak się zamknie, to nie będzie wisiał, więc nie pozostaje mi nic innego, jak pokazać Wam listewkę, którą mam tam, pokazać jeszcze jedną rzecz karbonową, którą mam i założyć schowek. Czekajcie chwilę tutaj. Jestem. Listewka karbonowa. To jest listewka karbonowa, którą założymy sobie do naszego schowka. Jednakże ja mam jeszcze coś więcej. Mam uchwyty od drzwi, od boczków, też karbonowe. Tego nie założę w tym materiale. Żeby to założyć, ja potrzebuję wymienić takie listewki, uszczelki, tam są takie spinki, wydrukować te plastiki, którym wchodzą, także na to potrzeba czasu po prostu i tego nie przeskoczę w tym materiale. Na pewno pokażę w którymś z kolejnych, jak to wygląda. Ale najpierw, zanim założymy sobie ten schowek, to zapraszam Was na przebitki. Przebitki z wakacji przed substancem, w których przebitkach, których montowałem te karbony. Widzimy się już zaraz po.
Witam Was ze środka. Ta lampka naprawdę dużo pomaga, jak na moje. Cukiruwa. I dobra, nasz schowek. Tu, w kratkach jednej, drugiej od spodu nie ma i tyle. Zresztą patrzcie, jak ten schowek jest zniszczony. Zapraszam. Swoją drogą, kto pamięta, ja ogólnie tylko oglądałem ten schowek od tej strony czoła widocznej, ale tu jest mechanizm wolnego opadania, który jest połamany i ciekaw jestem, czy szłoby na drukarce 3D dorobić tą zębatkę tutaj i ten kawałek i dokleić, i żeby to działało. Naprawdę się zastanawiam, poszukam w internecie, jak się da, to sobie zrobię po prostu wolno opadający, jak nie, to będzie zwyczajny. Tyle, zakładam. I tym samym mamy zestaw praktycznie cały karbonów założony. Zostają nam 3 rzeczy w tym materiale. I jedna jest dość mocno kontrowersyjna. Ta paczuszka od PM Imports. I białe zegary MHW. Ja wiem, że to jest dosyć kontrowersyjny mod. Chciałbym go spróbować. Te tarcze nie były drogie. W razie czego to nie jest naklejka, to jest kompletna tarcza, którą sobie będę mógł wymienić. I jeszcze jedna rzecz, która rozjaśni te wnętrze, bo nie ukrywajmy, jest tu ciemno. Jak popatrzycie tutaj w ten sposób, ja tu trochę rozjaśnię, no jest ciemno w tym samochodzie. I jeszcze jedna rzecz, która rozjaśni auto i ja rozjaśnię tą lampę, jest gałka zmiany biegów. Obecnie jest karbonowa, z kutego karbonu, tak się mówi. To, co wygląda jak wióry, jak płyta wiórowa. I żeby rozjaśnić, wpierw chciałem gałkę białą. Jest taka fajna taki klasyczny biały kolor gałki, jednak ta gałka z Stanów wychodzi 200 coś złotych, plus pewnie cło jakieś by doliczyli, podatki, wysyłki, niewarty temat. Tak więc dorwałem gałkę zmiany biegów aluminiową. Aluminiowa gałka na CNC zrobiona. Myślę, że ona fajnie nam te wnętrze rozjaśni. No i zacznę sobie od tej gałki, bo jestem tego ciekaw, jak to będzie wyglądać. Wymiana jest banalna, już Wam pokazuję. Dobra, więc tak, ja już sobie to zrobiłem, ja wiem co i jak, ale Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj jest porysowany trochę shifter od wymiany, ale do rzeczy. Ona jest teraz na takiej wysokości, że jak ja rękę mam opartą na podłokietnik, to jest w taki sposób. Widzicie, nie? I teraz nasza gałka karbonowa. Fajna ma strukturę, nie? Ten kuty karbon. I aluminiowa. Aluminiową mógłbym w to samo miejsce wsadzić, bo są redukcje, które pozwalają to, ale ona też jest trochę głębiej zrobiona i można ją wcisnąć głębiej. I ona się blokuje w tej pozycji. Wygląda dość, kurde, nie wiem, ale mam rękę.
Przez to, że zeszła niżej, ten shifter jest niższy i lepiej tutaj to leży w dłoni i lepiej się trzyma ten shifter. No i ogólnie ja nie jestem jakoś mega zadowolony z tej gałki. Jednak chciałbym tą białą. Biała taka bardziej motorsportowa się wydaje. Aluminium jest fajne, fancy, ale może przez to wyżłobienie tutaj nie do końca mi siedzi. Co nie zmienia faktu, że na pewno ją na chwilę zostawię. Shifter jest obecnie Odessa CNC i też bym chciał go zmienić. Nie jestem z niego zadowolony. Są to pierwsze shiftery, które zostały wyprodukowane przez Odessę. One miały problem z łożyskami, jeśli dobrze pamiętam. I tak jakoś, nie wiem, feeling nie jest taki, jaki bym chciał. Widziałem, że są shiftery ze sprężyną centrującą. Podejrzewam, że jest o wiele lepiej, ale chciałbym taki shifter, który nie wymaga cięcia tutaj, bo dużo shifterów wymaga tego cięcia. Więc jeśli macie coś do polecenia, dajcie znać w komentarzu. No i przede wszystkim dajcie znać w komentarzu, który shifter wygląda lepiej. Czy aluminiowy, ten co jest obecnie, czy z kutego karbonu. Ja nie mogę się zdecydować, chyba przez kształt aluminiowego wypada on dla mnie po prostu gorzej, a wizualnie fajnie to wygląda. Teraz pora na liczniki. I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. But it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I know that I'm sick, I really need some help. I'm trying to get a job. Bitch, you know that I fucking. I'm sorry that I know that I'm sick, I really need some help. I'm trying to get a job. Feeling like a bitch, you know that I fucking. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I know that I'm sick, I really need some help. I'm trying to get a job. I liczniki złożone. Było to dość proste, jak widać by trzeba było odkleić, przykleić i problem z głowy. Zmywałem stary klej, już wam pokażę takim środkiem. Z Kocha Eulex klej i bardzo dobrze schodzi. Ja używałem tego zawsze do tych naklejek kiedyś, co były na szybę do zmywania. Także polecam do chemię. I co? Nie pozostaje nic innego jak założyć. A zostawiłem czerwone wskazówki. Myślałem na początku, żeby założyć białe albo czarne, ale czerwone fajnie fitują, według mnie. Tam. Finalnie siedzi to tak. Tutaj pewnie jakieś przybitki wam pokażę. I powiem wam tak, byłem bardzo sceptyczny tego. Pomyślałem, że biały to może być takie nawiązanie trochę do motorsportu. I kurde, siedzi mi to fest. To wnętrze jest bardzo rozjaśnione. Ojej. Zresztą teraz widać, jak kontrastują mocno te zegary.
Montaż był prosty, banalny, a w razie czego mam drugi zapasowy komplet tarcz czarnych, oryginalnych, także sobie podmienię i problem z głowy. Fajna zmiana. MHW. Czerwone wskazówki też fajnie świtują. I dobra, tak naprawdę została mi ostatnia, delikatna zmiana na koniec tego materiału. Zajrzyjmy pod maskę. Jedną z ostatnich rzeczy, jakie dzisiaj pokażę, jest to. Czyli żaróweczki 2300 kelwinów. Takie same jak założyłem do E24. Ogólnie nie będę pokazywać, jak założyć żarówkę, no bo nie ukrywajmy, wystarczy tutaj wymienić. Ale muszę odpalić auto na kable, ponieważ się rozładował akumulator. Odpalę to na kabelki, podłączę akumulator, odpalę na kabelki i pokażę jeszcze, jak świecą zegary, bo też sam jestem ciekaw tego. I pokażę, jak wygląda jedna żarówka, bo jest jedna założona żółta, i z porównaniem do tych oryginalnych, jakie są. Kabelki. Powerbank podłączony. Ja mam kluczyk. I odpalmy ten samochód na chwilę. Zobaczymy co i jak. Dobra, jeszcze raz. Po pierwsze, co najważniejsze, trochę mnie przeraziło, że 3.6 tak ciężko odpalała. Po drugie, był dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów z 3 na 2000, co oznaczałoby Vanosa prawdopodobnie. Ale czemu się popsuł od samego stania? Nie wiem. Możliwe po prostu, że ona tak długo stała, że się jeszcze nie zdążyła napełnić olejem. Chciałbym, żeby tak było, bo olej jest, bo zawsze sprawdzam przed uruchomieniem. Niemniej, to jest tylko 2.0 M50. Światła pokazałem. Te 2300 prawdopodobnie zmieni na 3000, żeby było bardziej legalnie, chociaż klimat żółtych świateł w aucie z klimatem motorsportowym jest taki. Wyobraźcie sobie jadące E36 na torze. Pada deszcz, żółte światła, wyprzedza kolejne auto, no klimat, sztos. Dlatego też taka decyzja o tych żarówkach. Liczniki fajnie świecą biało, wszystko jest widoczne. Wydaje mi się, że to nadaje jakiegoś takiego klimatu, także klimat, ale to właśnie o klimat w autach się rozchodzi, żeby budować auta klimatyczne z jakimś tam stylem, nie mieszać nie wiadomo ile kolorów, nie mieszać jakiś tam VIP-a na przykład z motorsportem. Gust, klimat i wyrafinowanie w tym wszystkim jest najważniejsze według mnie. Dobra, wszystko chyba pokazałem, więc podsumujmy sobie ten odcinek. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Wymieniłem sobie
tarczę liczników, gałkę zmiany biegów, z której no nie do końca jestem zadowolony. Myślę, że ta biała, co wspomniałem z USA, jest jak najbardziej realną opcją. Żaróweczki żółte wpadły. Tutaj myślę, że barwa powinna być bardziej zimniejsza, czyli z 2300 kelwinów przejdziemy na 3000 kelwinów. I dołożyłem karbony do wnętrza i te karbony spowodowały, że to wnętrze jest kompletniejsze, jest takie bardziej motorsportowe. Zresztą kubełki, pasy trzypunktowe, shifter. No robi to klimat i nie ukrywam, że w taką stronę stance motorsport chciałbym iść i w przypadku, gdy odbuduję E24, to bardziej w motorsport, czyli byśmy założyli opony semi-slick i takie inna felga 17, ale nie wyprzedzajmy faktów, nie chcę tego robić tutaj. I tak szybko podsumowując, fajnie było popracować w końcu nad E36, poprawić parę detali zostało, także do poprawy. Przed sezonem muszę wymienić chłodnicę, pewnie pokażę to w jakimś materiale w przyszłości i potem wystarczy się cieszyć samochodem. I w tym sezonie planuję naprawdę się pocieszyć, planuję sobie pojeździć trochę, bo tutaj z okolic Wrocławia jest blisko, w Góry Stołowe, więc myślę, że też Was tam zabiorę. Dobra, dzisiaj na tyle. My się widzimy już za 2 tygodnie w kolejnym materiale. A z czego ten materiał? Nie mam pojęcia, ale odebrałem już zawieszenie do E24 całkowicie wypiaskowane. Nic, dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Siema!